Cześć, witam w wakacyjnym wydaniu Laboratorium Metrologii. Dzisiaj po raz pierwszy chciałbym spróbować swoich sił w Q&A, czyli w odpowiedziach na Wasze pytania, które zadawaliście pod ostatnimi postami. Bardzo dziękuję za dużą liczbę ciekawych pytań. Postaram się na nie wszystkie dzisiaj odpowiedzieć. Zacznę od tych najprostszych, a pod koniec filmu zostawię sobie te bardziej trudne. No to zaczynajmy. Dizzy Wawa 2 zapytał, jak przełożone studenci, współpracownicy odnoszą się do aktywności na YouTube. I podobne pytanie od Mr. Thoriam. Czy studenci oglądają filmiki, moje filmy na YouTubie? Jeżeli chodzi o czy to przełożonych na uczelni, czy kolegów z katedry metrologii i elektroniki, to odbiór jest pozytywny. Wiedzą, że to robię, wiem, że te filmy im się podobają, czasami nawet polecają te filmy swoim studentom na swoich przedmiotach, także jest to bardzo miłe. Cieszę się, że się to do czegoś szerzej, powiedzmy, przydaje. Nigdy nie spotkałem się z jakimiś negatywnymi uwagami ze strony przełożonych. Natomiast czy studenci oglądają filmy? Oglądają. Wiem, że oglądają. Czasami nawet zadają jakieś pytania na zajęciach w związku z filmami. Natomiast jeżeli popatrzę na statystykę YouTube i przedział wiekowy widzów mojego kanału, no to jednak najwięcej widzów jest w przedziale wiekowym, powiedzmy, od 30 do 40 lat. Więc no, w tej całej grupie osób, które śledzą kanał, studenci stanowią jakąś jego część. Dalej, Dizzy Wawa 2, kolejne pytanie. Z którego filmu jesteś najbardziej zadowolony, a który z chęcią byś poprawił? Jeśli chodzi o to zadowolenie, no to zależy, w jakich kryteriach by to oceniać. Czy z jakiego jestem ja osobiście, z produkcji, jakiego jestem zadowolony, czy na przykład zadowolony z odbioru przez widzów. Moje filmy chyba dosyć ewoluowały na przestrzeni czasu i jeżeli dzisiaj patrzę na pierwsze moje publikacje sprzed kilku lat, no to oczywiście uśmiecham się gdzieś tam pod nosem, dlatego że dzisiaj no, robię to już w nieco inny sposób, w innym formacie. Też mam nadzieję, że technicznie te filmy znacznie się poprawiły, w czym również swój udział mieli patroni wspierający kanał, za co serdecznie dziękuję, bo na przykład kupiłem bezprzewodowe mikrofony Rode, które znacznie ułatwiają mi pracę. Ale patrząc się na te wszystkie filmy, nie mogę powiedzieć, że jestem z któregoś szczególnie zadowolony. Każdy z tych filmów w danym momencie był dobry na tamte warunki, jakie były, na styl, w jakim kręciłem, więc nie mogę powiedzieć, że z tych pierwszych jestem niezadowolony, a teraz jestem bardziej zadowolony. To po prostu są inne filmy. Czy któryś film z chęcią bym poprawił? Chyba nie. Tak jak powiedziałem, ze wszystkich jestem jakoś tam zadowolony. Są one różne. W jednym filmie tylko o pomiarach szumów i tętnień zasilaczy laboratoryjnych wkradł się jeden błąd. Tam podłączyłem sondę oscyloskopową przez terminator, co zresztą słusznie wytknęliście w komentarzach, za co dziękuję, że no, tak robić się raczej nie powinno. Więc to by była taka jedyna poprawka, ale już tego nie zmieniałem, zostało to wyjaśnione w dyskusji, w komentarzach, więc również z tego filmu jestem zadowolony. Jigse pyta, co Panem kierowało, że zawodowo zajmuje się Pan metrologią? Przecież jest to znienawidzony przedmiot przez studentów. Słuchajcie, nie uważam, nie czuję, żeby był to przedmiot znienawidzony.
przez studentów. Raczej ta tematyka ich interesuje. My też staramy się prowadzić laboratorium w taki sposób, aby naszych studentów zainteresować pomiarami, pokazać im, co jest w tym ciekawego, do czego może się to przydać, więc nie mam takiego odczucia. Mam nadzieję, że tak jest. Natomiast co mną kierowało, że wybrałem akurat taką ścieżkę zawodową? No cóż, ja miałem chyba to szczęście, że bardzo wcześnie wiedziałem, co chcę w życiu robić, czym się chcę zajmować. Już od najmłodszych lat rozbierałem różne zabawki, które miałem. Pamiętam, rozebrałem lokomotywę z kolejki Pico, żeby wyciągnąć z niej silnik, zobaczyć, jak to jest zbudowane, jak to działa. Później ten silnik połączyłem z drugim silnikiem, sprzęgłem wały. Okazało się, że jak jeden się napędza, jeden jest napędowy, to na wyjściu drugiego generuje się napięcie, można było zasilić żarówkę i tak dalej, i tak dalej. Więc już jak byłem małym dzieckiem, miałem jakieś takie ciągotki do elektrotechniki, tak to nazwijmy. Później po szkole średniej poszedłem do technikum elektrycznego, gdzie to zainteresowanie jakby coraz bardziej się rozwijało, dojrzewało. No i w końcu jakby oczywistą decyzją dla mnie było, że chcę iść na studia na Akademię Górniczo-Hutniczą. Padło na elektrotechnikę. No a już pod koniec studiów, jeszcze przed obroną pracy magisterskiej, już wiedziałem, że będę się starał jakby o zatrudnienie w katedrze właśnie metrologii i elektroniki, gdzie zresztą też odbywałem staż jeszcze będąc w technikum, więc wszystko się to jakoś tak w sposób naturalny potoczyło. No i cieszę się, że tak się stało, dlatego że praca w uczelni jest pracą bardzo ciekawą, kreatywną. Tak naprawdę każdego dnia robi się coś nowego i jestem z tego po prostu bardzo zadowolony. Mr. Thoriam zadał pytanie, jak wygląda zwykły dzień w laboratorium. No cóż, no w laboratorium meteorologii prowadzimy zajęcia głównie dydaktyczne. Każdego dnia bywają się tam zajęcia dla różnych kierunków. Jest nas kilku, którzy te zajęcia prowadzą. No, zajęcia mają charakter laboratoryjny, praktyczny, tak jak widzieliście w wielu ćwiczeniach, które pokazywałem. Zazwyczaj jest jeden prowadzący na grupę 15 studentów. Te zajęcia trwają 2,5 godziny, dokładnie 2 godziny 15 minut, więc jest wystarczająco dużo czasu, aby na spokojnie wszystkie pomiary wykonać, przedyskutować je ze studentami, wspólnie powyciągać jakieś wnioski. Przynajmniej ja staram się w ten sposób zajęcia prowadzić, aby to nie było tylko takie odtwórcze wykonywanie ćwiczeń, tylko aby zawsze była jakaś dyskusja, był czas na zastanowienie się, co z danych pomiarów wynika. Więc mniej więcej w ten sposób to wygląda na co dzień. Kolejne pytanie. Jakie najgłupsze pytanie od studenta dostałeś? To też pyta Mr. Thoriam. Ja uważam, że nie ma głupich pytań. Nie ma. Każde pytanie jest, no, jest okej, tak? Może być, przepraszam, coś tu lata. Może być tylko głupia odpowiedź ze strony drugiej osoby, tak? Więc każde pytanie staram się traktować poważnie. Jeżeli tylko znam odpowiedź, no to staram się ją udzielić. Również Mr. Thoriam pyta, jaki był najciekawszy, najtrudniejszy pomiar i jakiej wielkości. Ja generalnie bardzo lubię to, co robię i ogólnie miernictwo, metrologia jest bardzo ciekawa. Trudno mi powiedzieć, jaki pomiar był najciekawszy czy najtrudniejszy. Na pewno trudne pomiary to były pomiary wykonywane w kopalni, kiedy konstruowaliśmy odbiornik nadajników górniczych
czyli taki lokalizator zasypanych górników. Ja tutaj też ktoś inny zadał pytanie właśnie o te pomiary w kopalni, więc może to połączę w jedną odpowiedź. Tak, to były trudne pomiary ze względu na warunki, dlatego że wykonywaliśmy je między innymi w kopalni Bobrek na poziomie 600 metrów pod ziemią przy takim codziennym ruchu tej kopalni, więc te warunki naprawdę były bardzo trudne. Zresztą wtedy zobaczyłem, jak wygląda praca górników i no, to utwierdziło mnie tylko w przekonaniu, jak ciężki jest to zawód. No i te pomiary również były trudne z tego powodu, że tam było bardzo dużo zakłóceń i no, musieliśmy się sporo natrudzić, żeby upewnić się, że mierzymy naprawdę to, co chcemy, a nie są to zakłócenia pochodzące na przykład od maszyn górniczych pobierających bardzo duże prądy. Więc to były takie chyba najtrudniejsze pomiary. Chodźmy dalej. Hapuchero Heleko, chyba tak się to wymawia, zapytał, jaki zarejestrował pan doktor najmniejszy prąd. Szczerze mówiąc nie wiem, jakoś nie zwróciłem na to uwagi. No pewnie było to multimetrem 6,5 cyfry, a więc coś na poziomie nano, być może pikofaradów. Przy pomiarach na przykład dużych rezystancji, przepraszam, ale mamy warunki letnie. No więc pewnie coś na tym poziomie. OK36000 zadał bardzo konkretne pytanie. Jakby pan ocenił oscyloskop z AliExpress DSO 2512G? Raczej chwast czy kwiatuszek? Ja się na ten temat już wielokrotnie wypowiadałem. Jeżeli oglądacie moje filmy, znacie moje zdanie na temat tych kwiatków z AliExpress i tym podobnych. Odradzam. No, nie jest to warte swojej ceny, zazwyczaj nie spełnia specyfikacji. Tak jak już wiele razy mówiłem, więcej frustracji niż przyjemności z pomiarów. Lepiej dołożyć troszkę, czy odłożyć i kupić lepszy sprzęt, niż kupować takie jakieś kwiatki właśnie za 200-300 zł z AliExpress. Tego konkretnego modelu nie znam, więc nie wypowiem się i no, nie doradzę. Jixe zadał pytanie, czy poleca pan multimetry Appa. Ja nie miałem dużych doświadczeń z tymi multimetrami, jakkolwiek mamy je w laboratorium i są używane od wielu lat, jeszcze chyba niektóre nawet od czasów, kiedy ja byłem studentem. Miałem okazję też ostatnio mieć w ręce kilka bardziej współczesnych modeli i polecam, to znaczy no, one mają zazwyczaj specyficzne zastosowanie, przynajmniej część tej oferty jest przeznaczona bardziej do elektryków niż jakichś wyszukanych elektronicznych pomiarów. No więc trzeba zwrócić uwagę na to, czy to Wam odpowiada, ale są w porządku, jakby są niezawodne, ich opinia w środowisku też jest chyba dobra, więc jak najbardziej. Kolejne pytanie, Jixe. W jakie podstawowe przyrządy pomiarowe powinien się zaopatrzyć amator napraw elektroniki? No cóż, jeżeli to jest początek drogi, no to w jakieś podstawowe. Podstawowe mam na myśli to, że nie muszą to być drogie, wyszukane, jakieś tam bardzo szybkie czy z wielką liczbą cyfr przyrządy. Pewnie na początku wystarczą zupełnie podstawowe przyrządy. Na pewno multimetr, a skoro multimetr, to dobre przewody pomiarowe. Jeżeli to ma być elektronika, no to pewnie oscyloskop by się przydał, być może z czasem generator plus jakiś inny osprzęt. Także no, zależy, co potrzebujecie, natomiast myślę, że na początku nie warto inwestować jakichś bardzo dużych pieniędzy, bo wystarczą zupełnie podstawowe przyrządy, ale sprawdzonych producentów, nie od naszych chińskich kolegów. Tutaj właśnie było to też pytanie o kopalnię, to już odpowiedziałem. Było tutaj pytanie, już skrócę, o czytanie schematów, czy polecam jakąś literaturę. Tak, szczerze mówiąc nie wiem. Nigdy nie miałem potrzeby jakby szukania.
takiej literatury. Ja się tego po prostu nauczyłem w technikum, więc jakoś później już nie śledziłem tego tematu. Nie wiem, poszukajcie. Być może jest. Może jeżeli uważacie, że trzeba taki film zrobić, to też czemu nie. Czy w ogóle warto się interesować w obecnych czasach zakupem multimetrów i oscyloskopów analogowych i czy są zastosowania, gdzie mogą być lepsze od cyfrowych? Krążą różne opinie, zwłaszcza od osób starszych. Słuchajcie, no ja jestem już dzieckiem ery cyfrowej. Z multimetrami, oscyloskopami analogowymi miałem do czynienia, natomiast nie używałem ich od kilkunastu albo kilkudziesięciu lat. Ja osobiście nie mam takich potrzeb. Korzystam z przyrządów cyfrowych, potrzebuję funkcje, które one oferują, czy to oscyloskopy, czy multimetry, czy mierniki mocy. Natomiast jakby nie krytykuję, czy nie odradzam używania przyrządów analogowych. Jeżeli przyrząd analogowy Wam wystarcza do Waszych zastosowań, to w porządku, tak? Na pewno są to przyrządy tańsze niż sprzęt cyfrowy, można je nabyć z drugiej ręki, więc nawiązując do poprzedniego pytania, jeżeli zaczynacie swoją przygodę z elektryką czy z jakąś bardzo prostą elektroniką, to pewnie takie przyrządy analogowe też będą jak najbardziej ok. Dalej, Łukasz M756 zadał pytanie, dlaczego w Polsce tak mało firm współpracuje z uczelniami i instytucjami naukowymi? Czy przez to, że pozwalamy na zalew elektrośmieciami z Chin, nie strzelamy sobie w stopę? Jak Pan ocenia młodą kadrę inżynieryjną naszego kraju? Słuchajcie, no to jest złożony problem i tak naprawdę mógłbym przez cały odcinek o tym mówić. W tej chwili, jeżeli chodzi o projekty badawcze finansowane na przykład przez NCBIR, Narodowe Centrum Badań NCB i Rozwoju, tak? Czyli instytucję finansującą takie badania stosowane, no to wymogiem obecnie jest, że dany projekt musi mieć swoje zastosowanie, a najczęściej wdrożenie do produkcji, czyli musi to być coś użytecznego. To po pierwsze. Po drugie, często jest tak, że liderem tych projektów nie jest uczelnia wcale, tylko jest przedsiębiorca. Czyli to przedsiębiorca aplikuje o projekt, natomiast uczelnia jest oczywiście częścią tego projektu, ale jest podwykonawcą, czyli zleca się jej pewne badania. I my takie projekty realizowaliśmy, realizujemy, moi koledzy realizują, również we współpracy z przedsiębiorcami zarówno z Polski, jak i ze świata, a więc w tym sensie ta współpraca jest. Jeżeli jest pomysł, jest potrzeba, to przedsiębiorca tutaj powinien wykazać inicjatywę. Natomiast wiem też, że czasami przychodzą jakieś zlecenia, tak jak my to nazywamy, z przemysłu, czyli konkretne zamówienia na realizację jakichś tam badań. No i czasami rzeczywiście, no, tak myślę, tak mi się wydaje, że nie mamy już czasu, tak, na realizację takich dodatkowych prac zleconych, dlatego że właśnie toczą się te duże, bardzo angażujące projekty. Problem pewnie jest bardziej złożony, zresztą z kolegami o tym też kiedyś rozmawialiśmy. Może będzie okazja kiedyś do tego wrócić. Co my tu mamy dalej? Kudaty 5535 zapytał, czy uczelnie, na przykład AGH, czy uczelnie wyprzedają stary sprzęt metrologiczny? Jeżeli tak, to gdzie można dorwać takie cuda? Jeżeli nie, to dlaczego nie można? Słuchajcie, musiałem zapytać mojego kolegę z administracji, który się tym zajmuje, dlatego że no, ja nie miałem wiedzy na ten temat. I okazuje się, że teoretycznie można, to znaczy jeżeli jakiś sprzęt jest przeznaczony na tak zwane złomowanie, to można zgłosić chęć zakupu takiego sprzętu. Natomiast z tego, co kolega mi mówił, po pierwsze, nigdzie nie ma ogłoszeń, że taki sprzęt jest przeznaczony na złomowanie bądź sprzedaż. No, skądś trzeba wiedzieć, tak?
że dane urządzenie jest do dyspozycji. A po drugie, podobno kiedyś było takie ograniczenie, że raczej odkupić mogli pracownicy uczelni, czyli tutaj raczej osoby z zewnątrz nie mogły tego robić, przynajmniej na AGH. Jak jest dzisiaj, nie wiem, kolega też nie wie, bo szczerze mówiąc takie przypadki się raczej nie zdarzają, nie mieliśmy takich sytuacji, ale teoretycznie jest to możliwe. Jacek Cyndel 3741 zadał pytanie na temat pomiaru składowych impedancji RL, RC i tak dalej. Czego lepiej użyć? Oscyloskopu, generatora czy metody 3 watomierzy? Słuchajcie, ja tego tematu jeszcze nie poruszałem, ale będę chciał go poruszyć w nowym sezonie i zrobię o tym po prostu filmy. Już teraz tutaj nie chcę się rozwodzić nad technikaliami. No, na pewno najbardziej popularne są obecnie tak zwane mostki RLC, chociaż ich zasada działania tak naprawdę chyba już nie opiera się o takie klasyczne mostki prądu przemiennego, tylko są tam stosowane inne metody pomiaru składowych impedancji i o tym będzie osobny film. Sławomir G. zapytał, czy jest szansa na test generatora Rigol DG852. Jest, oczywiście, że jest. Ja generatory trochę zaniedbałem na kanale, wiem o tym, no ale czułem, że są inne, ważniejsze potrzeby. I jak najbardziej taki generator mogę mieć do dyspozycji i może wtedy będzie też okazja porozmawiać sobie nieco więcej na temat zasady działania generatorów. I teraz przechodzimy do tych trudniejszych pytań. IZ4614 zapytał: Panie Piotrze, jak udaje się Panu pogodzić pracę zawodową, filmy i obowiązki rodzinne? Dla mnie to niewyobrażalne, skąd brać czas na to wszystko? Czy zająłby się Pan pomiarami w elektroakustyce? A to sobie zostawmy. Pytanie dotyczy o czas. Jak pogodzić to wszystko? Również Adam Maszynotwór zapytał, jak to robisz, że Twoja doba ma więcej niż 24 godziny? Z doświadczenia wiem, że samo przygotowanie materiału zajmuje, to jest kilkadziesiąt rzetelnych prób i tak dalej, pomiary, montowanie filmu, że są to dziesiątki roboczo godzin i potwierdzam, że tak jest. No i Adam pisze jeszcze, a gdzie tam praca i życie prywatne jeszcze? No więc słuchajcie, nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, na to, jak w sposób efektywny zorganizować sobie czas. Zresztą ja myślę, że to pytanie tak naprawdę jest dużo głębsze niż się wydaje, bo ono dotyczy tego, co chcemy w życiu robić, jak chcemy wykorzystywać czas, do czego dążymy, jakie mamy priorytety, prawda? Myślę, że to jest pytanie o te rzeczy. A jakby rzeczą wtórną jest to, jak my względem swoich priorytetów chcemy sobie ten czas zorganizować. Oczywiście ważna jest tutaj pewna dyscyplina i umiejętność dobrej organizacji czasu. Ja myślę, że takie rzeczy nabywa się przez doświadczenie. W moim przypadku na pewno jakiś wpływ na to miało wychowanie mnie przez moich rodziców. Mój tata był ślusarzem, pracownikiem fizycznym, który bardzo dbał o to, aby szanować swoją pracę, aby wykonywać ją dobrze i rzetelnie i zawsze wywiązywać się z pracy w założonym czasie. No i to chyba tata mi przekazał. Zresztą jako dziecko też pracowałem razem z tatą. Bardzo wcześnie poszedłem do pracy, tak aby zarabiać swoje pieniądze. U nas w domu, jak to się mówi, no, nie przelewało się. W związku z tym, kiedy chciałem mieć coś, powiedzmy, więcej, ponad stan, na przykład swój pierwszy komputer, Amiga 600, no to musiałem iść do pracy, żeby na nią zarobić. No i to się wiązało właśnie z pewną dyscypliną, z pewną organizacją pracy w tej pracy, dbałością o efektywność i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakby taka pierwsza rzecz.
Później, kiedy byłem już nastolatkiem, chodziłem do technikum, zacząłem również trenować aikido, japońską sztukę walki. Zresztą robię to do dzisiaj, już prawie 30 lat. I również niewątpliwie zetknięcie się ze sztukami walki, z takimi tradycyjnymi japońskimi sztukami walki, gdzie właśnie duży nacisk był kładziony na odniesienia do pewnej kultury Japonii, pewnej dyscypliny, etykiety, pewnego sposobu bycia, zachowania się i myślenia, to wszystko na pewno też miało wpływ na pewną taką moją wewnętrzną samodyscyplinę, no a w konsekwencji właśnie na to efektywne organizowanie sobie później czasu. Już wtedy musiałem godzić naukę w ciągu dnia w technikum z treningami wieczorem, które odbywały się codziennie po 1,5 godziny. No i jeszcze czasem, prawda, na naukę własną, odrabianie zadań domowych i tak dalej. Więc ponieważ chciałem realizować tą pasję wtedy, a jednocześnie musiałem chodzić do szkoły, no to już musiałem sobie ten czas efektywnie organizować, a jeszcze trzeba było mieć przestrzeń gdzieś tam na inne aktywności. Więc to niewątpliwie dużo mi wtedy dało, a później, kiedy już byłem bardziej doświadczoną osobą w zakresie aikido, zacząłem podróżować do mojego japońskiego nauczyciela, który miał szkołę w Nowym Jorku. Spędziłem tam u niego sporo czasu, no to też miałem okazję jakby obserwować właśnie, jak Japończycy podchodzą do pewnych rzeczy, jakie są, na co należy zwracać uwagę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko gdzieś przeniosło się również właśnie na moje życie prywatne, na tą umiejętność, na tą dyscyplinę, samodyscyplinę, tą umiejętność organizacji czasu tak, aby móc realizować zarówno swoje pasje, jak i naukę. No, później po technikum przyszła uczelnia, po studiach praca na uczelni i też tutaj jakby świadomie wybrałem właśnie taką ścieżkę pracy naukowej, która no w pewnym stopniu też dawała mi sporo przestrzeni i mogłem zachować pewną niezależność w organizacji swojego czasu, no bo praca na uczelni, no umówmy się, nie jest pracą od do, tylko jest pracą zadaniową. Więc świadomie obrałem taki kierunek. Nigdy sobie nawet nie wyobrażałem, że mógłbym pracować w jakiejś firmie czy korporacji, prawda, w określonych ramach czasowych. Ta niezależność i czas potrzebny właśnie na realizację innych pasji był dla mnie zawsze bardzo ważny. Tak więc jakby wybranie tej pracy na uczelni też było tutaj jak najbardziej świadomym krokiem. I wiem, że to jest duże szczęście. Trzeba mieć w tym wszystkim trochę szczęścia, prawda? No, nie każdy może sobie pozwolić na pracę, która ma taki charakter. No, często pracodawcy jednak narzucają nam te ograniczenia, co wpływa na naszą organizację czasu. No ale tak jak mówię, ja tutaj nigdy tego nie rozważałem i naturalnym wyborem właśnie była dla mnie ta praca na uczelni. Tym bardziej, że już w tym czasie miałem swoją szkołę aikido, prowadziłem zajęcia, więc znowu tutaj ważny był ten czas i przestrzeń na realizację tego wszystkiego. No i później jeszcze oczywiście kwestie dydaktyczne, kwestie projektów badawczych, kwestie filmów dochodzą. No, w jakiś sposób udaje mi się to wszystko ze sobą godzić i no, funkcjonuje to dobrze. Do tego stopnia, że mam jeszcze sporo czasu też, żeby poświęcić się rodzinie, bo to tak naprawdę dla mnie jest najważniejsze. Nie praca, nawet nie treningi, tylko czas wspólny spędzony z rodziną, a więc znowu kwestia priorytetów tutaj jest najważniejsza. Nigdy nie było tak, że jeżeli rodzina mnie potrzebowała, to musiałem odmówić, bo
Nie musiałem być na przykład na treningu albo siedzieć w pracy do 21. No nie. Tak sobie ustawiłem tutaj te priorytety, aby to wszystko ze sobą dobrze współgrało i przede wszystkim, żeby był czas dla rodziny. Więc taka trochę złożona może odpowiedź, gdzieś tam przez moje dzieciństwo, trening sztuk walk i tak dalej, ale mam nadzieję, że wiecie, na pewno wiem, że wiecie o czym mówię. Adam pytał jeszcze tutaj, Adam Maszynotwór, właśnie o Aikido. No to już chyba odpowiedziałem. No, robię to już długo, więc w związku z tym, tak jak Adam tu pyta o level, no ten level jest taki, że tak powiem, wystarczający. Zresztą teraz tutaj, gdzie jestem właśnie na obozie Aikido, gdzie też prowadzę zajęcia wakacyjne. Adam jeszcze pyta, czy oprócz edukacji młodzieży i YouTube realizujesz jakieś projekty badawcze? Tak. Oczywiście też Wam o tym wspominałem. Były filmy na temat ważenia pojazdów w ruchu. W tej chwili skończyliśmy jeden duży projekt w maju, zaczęliśmy kolejny w tej samej tematyce w czerwcu. To są projekty we współpracy z Głównym Urzędem Miar, gdzie badamy, rozwijamy nasze systemy ważące pojazdy w ruchu, więc ta tematyka u mnie jest od bardzo dawna obecna. Wiele projektów w tym zakresie zrealizowaliśmy również właśnie na zlecenie przemysłu, nawiązując do wcześniejszego pytania. I jeszcze Adam pyta, czy przeszedłeś już dodatek do Cyberpunk? Słuchajcie, tak, chyba jak się spotkaliśmy z Adamem, to być może o tym wspominałem albo pisaliśmy gdzieś. Ja nie mam czasu na gry, tak naprawdę bardzo żałuję, dlatego bardzo selektywnie wybieram w co gram, jeżeli w ogóle. To się zdarza obecnie raczej raz na kilka lat i zazwyczaj zbiega się to z grami wydawanymi przez CD Projekt Red, czyli przez naszego polskiego producenta. Uwielbiam Wiedźmina III, uwielbiam Cyberpunka. Przeszedłem te gry tak w całości, natomiast dodatek zacząłem, ale nie udało mi się skończyć ze względu na brak czasu. No właśnie, to są te priorytety, prawda? Z jednej strony rodzina, pasja, a przyjemności tak naprawdę są gdzieś tam na końcu, chociaż rodzina i pasja to też przecież przyjemności. Słuchajcie, chyba tyle z tych wszystkich pytań. Dziękuję Wam bardzo za zainteresowanie, za te wszystkie pytania. Mam nadzieję, że to pierwsze Q&A wyszło jako tako. Jeżeli się Wam podobało, napiszcie proszę w komentarzach o tym. Możemy jeszcze porozmawiać o różnych rzeczach. No jeżeli będziecie chcieli, to jeszcze kiedyś taki odcinek powstanie. Tymczasem życzę Wam udanych wakacji i do zobaczenia w następnym filmie.